Witajcie na moim kanale. Za chwilę jesień, a więc przyszedł czas na cykl o trendach z wybiegów na sezon jesień-zima 21-22, który stworzyłam w oparciu o analizę aż 74 pokazów. W tym cyklu oczywiście będzie o ogólnych trendach, czyli o fasonach i to będzie ten odcinek, natomiast w kolejnych odcinkach opowiem Wam oczywiście o trendy kolorach, akcesoriach, biżuterii, butach czy też torebkach. Jeśli ten filmik Wam się spodoba, to oczywiście łapka w górę. I jeśli jeszcze tego nie robicie, to oczywiście subskrybujcie mój kanał. A teraz zapraszam Was do oglądania. Pierwszą propozycją z wybiegów, o której chcę Wam powiedzieć, są białe koszule z kołnierzami. I tego typu koszule występowały w stylizacjach od casualowych aż po eleganckie. Te koszule były zarówno jako samodzielny element garderoby, ale także pojawiły się w propozycjach pod sukienkę, czy też w propozycjach na golf. Zdecydowanie na większości wybiegów dominowały kropy. I mam tu na myśli kropy w postaci sweterków, żakietów czy też kurtek. Jeśli chodzi o krótkie sweterki, to bardzo fajnie one podkreślają talię, szczególnie jeżeli widać brzuszek, tą skórę, ale także bardzo fajnie wyglądają w momencie, kiedy dół sweterka ma ściągacz w innym kolorze albo też ma inną strukturę. Krótkie żakiety potrafią stworzyć naprawdę cuda, jeśli chodzi o proporcje sylwetki. I mam tu na myśli to, że tego typu żakiety potrafią podkreślić, a nawet stworzyć optycznie talię u osób, które tej talii nawet nie mają. I to szczególnie dzieje się wtedy, kiedy mamy krótki żakiet, a do tego mamy spódnice czy też spodnie, które bardzo ładnie opinają się na biodrach. Jeśli chodzi o krótkie żakiety i wybiegi, no to tutaj zdecydowanie dominowały takie żakiety bardziej o fasonie pudełkowym. Przyznam Wam, że krótkie kurtki bardzo mi się podobają. Może nie są to praktyczne elementy garderoby, bo raczej nadadzą się one na taką wczesną jesień, czy też ciepłą, późną jesień, ale niekoniecznie zimą. Natomiast jeśli chodzi o same krótkie kurtki, to ogólnie powiem Wam szczerze, że one bardzo fajnie podkręcają stylizację i to było widać wyraźnie na wybiegach. Natomiast jakie fasony pojawiły się? Na pewno były kurtki krótkie ramoneskie, ale także bomberki, krótkie kurtki z kożuszkiem, krótkie kurtki w postaci futerek, a nawet krótkie kurtki w postaci takiej puchowej. Trendem sezonu jesień-zima na pewno będą kurtki i płaszcze z kożuszkiem. Jeśli chodzi o kurtki, to tutaj fasony, które są krótkie, ale też i dłuższe, bardziej dopasowane lub oversize'owe. Natomiast jeśli chodzi o płaszcze, to bardzo ciekawa propozycja pojawiła się na pokazie Chloe, gdzie po odpięciu dołu płaszcza, płaszcz staje się kurtką. To, co powtórzyło się na wielu wybiegach, to oczywiście bomberki, ale tym razem w wersji oversize. Pozostając przy odzieży wierzchniej, koniecznie muszę wspomnieć o oversize'owych kurtkach puchowych o naprawdę bardzo różnych fasonach. Zanim jednak przyjdzie zima, warto mieć jakieś okrycie wierzchnie na ten okres przejściowy, czyli na jesień. I tutaj projektanci zaproponowali m.in. poncza. Podczas oglądania pokazów zdecydowanie moją uwagę przykuły płaszcze cekinowe. Sami zobaczcie. Jednym z dominujących trendów na sezon jesienno-zimowy będą ubrania w kolorze metalicznym, jeśli dobrze to ujmuję. I z tego co zauważyłam, na kilku wybiegach pojawiły się złote tręcze, natomiast pojawiło się też bardzo dużo różnych innych ubrań, bo między innymi spodnie, bluzki, kombinezony, sukienki, spódnice, ale także żakiety czy nawet garnitury. Kolejnym
ciekawym, ale może mało praktycznym trendem będą ubrania wykonane z materiałów jak gdyby plastikowych. Nie wiem, czy dobrze to ujmuję. Tak czy inaczej mam na myśli materiały, z których raczej tworzy się płaszcze przeciwdeszczowe. Natomiast projektanci stworzyli nie tylko płaszcze, ale także spodnie, kombinezony, a nawet topy. I tak się zastanawiam, co Wy myślicie o tym trendzie. Czas opowiedzieć o pozostałych elementach garderoby, które będą trendy. I tutaj zacznę od gorsetu. Gorsetów w różnej formie, zakładanych samodzielnie, ale także na bluzki czy też na koszule. Innym trendem są wiązania gorsetowe i to nie tylko przy gorsetach, ale także przy spodniach, bluzkach, sukienkach i spódnicach. Kolejnym bardzo mocnym trendem sezonu jesienno-zimowego będą ubrania w stylu second skin. I tutaj mam na myśli ubrania, które jak gdyby przypominają takie całościowe body, czyli od stóp do głowy. I powiem Wam szczerze, że nie wszystkie te ubrania to body, ponieważ musiałam to sprawdzić i sprawdziłam. Niektóre z tych ubrań to po prostu bluzka plus leginsy, które tak ładnie są ze sobą połączone, albo też leginsy i body. Jeśli chodzi o sylwetkę, to dalej modne będą szerokie ramiona w żakietach i w płaszczach oversize'owych. Ale także szerokie ramiona uzyskane poprzez strzelistą linię ramion, czy też poprzez bufiaste rękawy. Jeśli chodzi o rękawy, to modne będą takie o zaokrąglonej linii, które jak gdyby dodają objętości sylwetce w górnej części, ale także rękawy, które rozszerzają się poniżej linii ramion. Tak jak Wam wspomniałam w którymś z moich filmików wcześniejszych, modne dalej będą różne cięcia, wycięcia. W kilku propozycjach na sezon jesienno-zimowy pojawiły się samki, ale w takich nietypowych miejscach, ponieważ idące na przykład wzdłuż rękawów, w żakietach, czy wzdłuż żakietów, albo poprzek żakietu, czy też poprzek spódnicy. Jeśli chodzi o trendy i długość spódnic i sukienek, to zdecydowanie będzie długość mini. I to taka mini, coś jak w latach 2000. Ostatnim trendem, o którym Wam powiem, jest inspiracja modą minionych lat. Między innymi lat 70. oraz modą lat 2000, czyli Y2K, którą być może niektórzy z Was kojarzą z Britney Spears, Christina Aguilerą, Jennifer Lopez czy też Paris Hilton. To już wszystkie trendy, o których chciałam Wam powiedzieć w tym odcinku. Zastanawia mnie, co myślicie o tych trendach, może których Wam się bardzo podobają, może są takie, których kompletnie nie akceptujecie. Co myślicie o powrocie mody z lat 2000? Może sami nosiliście tego typu ubrania? Piszcie proszę w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym odcinku.